Auta typu coupe dzielą się na dwie kategorie. Te pierwsze, które mają nam uprzyjemnić jazdę na setki kilometrów, jak na przykład Lexus RC300H. Oraz te drugie, które przede wszystkim mają dawać niezliczoną ilość frajdy z jazdy, jak na przykład Subaru BRZ. A jakby tak połączyć te dwa światy, dodać 4 okręgi na masce i używalną tylną kanapę, oznacza to tylko jedno. Test nowego Audi A5 w wersji najbardziej lubianej przez Polaków, czyli Sportback. Za udostępnienie auta do testu serdecznie dziękujemy salonowi Audi Krotowski-Cichy, znajdującemu się w Łodzi przy ulicy Niciarnianej 51/53. Pierwsza generacja A5 robiła absolutny szał na drogach. LEDy w przednich reflektorach, ogromny grill i bardzo dynamiczna sylwetka. W środku jak każde Audi z tamtych lat, czyli nudny porządek. Ale z zewnątrz było po prostu ładne. Jest to kompletnie nowy model, chociaż z zewnątrz bardzo przypomina swoją poprzednią generację. Zostawię Was na razie z lektorem, a sam pójdę sprawdzić, czy rowery stoją. Przede wszystkim auto dostało większy grill przedni, tak jak i szersze tylne LEDy. Poprzednia generacja była uznawana przez designerów Audi jako arcydzieło, więc przy kolejnym wcieleniu postanowili poprawić auto delikatnymi smaczkami tu i ówdzie. Ale w tego typu autach jednak najważniejsze są wrażenia z jazdy. Rowery stały, więc wsiadamy i jedziemy. Pod maską zaledwie 2-litrowy silnik, ale rozwijający 252 konie mechaniczne i 370 Nm momentu obrotowego. Przy czym wartości te już są wartościami na kołach. Jednocześnie są one dostępne w praktycznie każdych warunkach ze względu na napęd quattro. Całość sprzężona jest z 7-biegowym automatem, który delikatnie strzela z wydechu podczas zmiany biegów. Rozpędzenie się do setki w 6 sekund nie będzie tutaj problemem nawet przy mokrej nawierzchni. Samo auto waży 1610 kg, co przy nisko umieszczonym środku ciężkości zwiastuje przyjemne doznania w zakrętach. Czuć tutaj jakby kliniczność tego napędu. Mniejszy silnik z przodu oznacza też mniejszą podsterowność, czyli największą bolączkę szybkich modeli Audi. Oznacza to w praktyce wyższe prędkości w łukach, no i świetne trzymanie boczne na zakrętach. Ale tutaj bardziej jest to zasługa świetnych foteli. Trzeba pochwalić spłaszczoną u dołu kierownicę z łopatkami do zmiany biegów, trzyma się ją pewnie i przekazuje sporo informacji z kół. Przy pakiecie S-Line mamy też dodatkowo utwardzone sportowe zawieszenie, świetnie sprawdzające się na pozamiejskich krętych drogach. Pytanie z początku materiału jednak brzmiało, czy da się połączyć sportowy charakter z komfortem. W naszym przypadku mimo 19-calowych felg i profilu opony 35 da się. Przy okazji jazda po miejskich dziurach nie wywoła tutaj żadnych traumatycznych przeżyć. Samo wnętrze jest bardzo ergonomiczne, naturalnie z dodatkowym touchpadem do wpisywania treści w systemie MMI. Konsola środkowa jest przejrzysta i w sumie nie można się przyczepić do jej wykonania. Jedyne co może wadzić to zamontowany na stałe tablet, który co ciekawe na przykład w modelu A3 jest opcjonalnie chowany. Zamiast klasycznych zegarów mamy do dyspozycji tzw. Audi Virtual Cockpit, czyli zegary cyfrowe. W przypadku A5 są ustawione pod o wiele lepszym kątem niż w testowanym wcześniej A4 czy też Q7. Jednocześnie są niesamowicie przejrzyste, a i relatywnie proste w obsłudze. A5 w wersji Sportback oferuje miejsce dla 4 osób dorosłych. W wersji Coupe także, ale powiedzmy, że na tylnej kanapie zmieszczą się nieco niższe osoby. Wracając jeszcze na moment do foteli, są one wykończone alkantarą na siedziskach i skórą na boczkach. Jednocześnie są zaskakująco komfortowe w dłuższych trasach.
Pozamiejskie Voyage uprzyjemni też pakiet asystentów jazdy pozamiejskiej, czyli aktywny tempomat i aktywny asystent pasoruchu, którego muszę delikatnie skrytykować. Zdarzyły się sytuacje, kiedy nie odczytywał dobrze lekko wytartych linii na asfalcie, ale to bardziej już wina infrastruktury niż auta. Natomiast poruszanie się w nocy ułatwią reflektory Matrix LED, które puszczają selektywny snop światła w taki sposób, że mogą na przykład oświetlać nasze prawe pobocze długim strumieniem światła, natomiast z lewej strony na nadjeżdżające auta będzie puszczany krótki snop światła. I przy okazji będzie też oświetlane lewe pobocze. Do kompletu z tymi lampami oczywiście mamy również dynamiczne kierunkowskazy, które niesamowicie mi się podobały od pierwszej jej wersji, bodajże w Audi A6 albo Audi A8. Nie pamiętam, szczerze mówiąc. Muszę przyznać, że połowicznie dzięki temu auto świetnie prezentuje się na ulicy i w dzień, i w nocy, przez co zwraca uwagę przechodniów w nie mniejszym stopniu niż wcześniej testowany przez nas Lexus RC200T czy też GSF. Z kronikarskiego obowiązku muszę też powiedzieć o dwóch kwestiach. Miejsce w bagażniku. Kufer jest dość pokaźny, bo aż 480 litrów w wersji Sportback i 465 w coupé. Jeżeli auto jest odpalone, a Wy akurat siedzicie w bagażniku, to z przycisku na kluczyku go nie otworzycie. Tak, sprawdzałem to. Przy spokojnej jeździe w trasie auto zadowoli się mniej więcej 7 litrami na setkę przy delikatnym operowaniu przepustnicy. Natomiast kiedy zaczniemy bawić się łopatkami i będziemy wykorzystać prawie cały potencjał tego silnika, wyniki w okolicach 10-12 litrów powinny być jak najbardziej akceptowalne. W mieście natomiast będzie to oczywiście więcej, ale i tak przy dosyć ambitnej jeździe 13 litrów na setkę przy 250 koniach. Więc pozostaje kwestia ceny. Bazowo będzie to 160 000 złotych. Co ciekawe, cena jest stała zarówno za Sportbacka, jak i za wersję dwudrzwiową. Pod maską 1.4 TFSI, 150 koni i napęd naprzód. Przy takim aucie jak nasze mówimy o bazowej cenie 210 000 złotych i dodatkach za niespełna 100 000 złotych. Dużo. Porządek w kabinie? Jest. Prawie niczym nie zakłócone osiągi? Są. Nieco konserwatywna stylistyka? No, również jest. I ostatnia kwestia. Czy jest tutaj delikatny pazur? Jak najbardziej. Od razu powiem szczerze, że nie byłem zwolennikiem nowego A5, no może oprócz wyglądu, ale w tym momencie przypada mi ono do gustu, zwłaszcza w tego typu konfiguracji. Jeżeli podobał Ci się materiał, to daj kciuka w górę i powiedz nam w komentarzach poniżej, co sądzisz o nowej A5. Nie zapomnij też sprawdzić obszernej galerii zdjęć na naszej stronie, a także innych naszych testów. Do zobaczenia wkrótce.